No tak, to nazywam się Leon Eidelman. Urodziłem się w Białymstoku w lipcu 1948 roku. Moi rodzice przyjechali do Białegostoku z Białorusi po wojnie. Najprawdopodobniej w 1945, dokładnie nie wiem, ale wiem, że w 1946 moja siostra się urodziła, to znaczy, że musieli być w Białymstoku przedtem. Moi rodzice, obie rodziny moich rodziców zginęły w czasie wojny. Mama przeżyła wojnę w Baszkirii. Tam też urodził się mój przyrodni brat. A ojciec był w partyzance, przez 3 lata był w rosyjskiej partyzance, w brygadzie, która nazywała się Czkalow brygada. Także w 1946 roku, kiedy moi rodzice przyjechali, jak już mówiłem, moja siostra urodziła się. Ona urodziła się na ulicy Mińskiej, która w tym czasie była takim malutkim getto, gdzie większość ludzi, którzy tam mieszkali, byli Żydami. A teraz akurat kilka miesięcy znalazłem takie zdjęcie, to było, zdaje się, z jakiejś książki, która była opublikowana niedawno. I tutaj akurat mówię, że rozpoznałem ten dom. Tutaj mówią, że ta ulica to była ulica Suraska. I że w tym domu był, jak oni to mówią, Mojszew z Kenim, czyli dom dla starców. Akurat nie wiedziałem o tym i tylko w tej chwili dowiedziałem się, że tam była taka, w tym czasie, kiedy myśmy mieszkali tam, nazywała się Mińska, ale nie wiem, kiedy to zmieniono tę nazwę. Moja rodzina została w Polsce i pewnie niektórzy będą myśleli dlaczego, bo większość ludzi, którzy przyjeżdżali do Białegostoku, wyjeżdżali na zachód, a później jechali do Izraela. A nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja nigdy o tym nie pytałem, ale oczywiście teraz jest już za późno. Ale myślę, że to były ten powód, że mój ojciec był komunistą i był oddany tej idei budowania socjalistycznej Polski. I taka historia, słyszałem tą historię, że w pewnym momencie moja rodzina chciała wyjechać do Stanów, do USA, bo moje siostry mojego ojca mieszkały już w New Jersey. One wyjechały z Rakowa, gdzie mój ojciec się urodził w 1930, na początku 30. Ale wydaje mi się, że ja mogłem być powodem tego, że dlaczego ten pomysł się nie zmaterializował. A moja mama była w ciąży ze mną i oczywiście w tej chwili nie myśleli, że to był najlepszy czas na wyjazd. W ramach żartu wszystkim zainteresowanym opowiadam, że urodziłem się w drodze do USA, ale zajęło to 20 lat. Wyjechaliśmy z Polski w 1968. W Białymstoku mój ojciec całe życie pracował jako krawiec w firmie Spółdzielnia Pokój, która była założona przez żydowskich imigrantów do Polski. Tata zmarł w 1963, jest pochowany w Białymstoku. Ja rozpocząłem moją naukę w Polsce, w Białymstoku, w
szkole podstawowej numer 1. Wtedy była to szkoła mieszcząca na ulicy Żwirki i Wigury. Zacząłem to w 1955 roku, ja pewnie Żwirki i Wigury nie istnieje teraz, albo nie zmienili tą nazwę, ale bardzo dokładnie pamiętam, chodziliśmy z Mińskiej do Żwirki i Wigury i to był taki dobry dystans. Tak jak Gotka już mówiła, dorastanie jako żydowskie dziecko w Białymstoku było raczej ciekawym doświadczeniem. Był oczywiście TSKZ, o której Gotka mówiła. Wszystkie żydowskie dzieci znały te miejsce, Piękna 3. Ja myślę, że w dalszym ciągu tam coś jest w tej chwili. Kiedy byłem w Białymstoku w 1997, wizytowałem to miejsce. Nie byliśmy w środku, ale wiem, że jest w dalszym ciągu, ten budynek jest w dalszym ciągu w tym samym miejscu. W 1962 roku byłem przyjęty do technikum elektrycznego, którą skończyłem w 1967, 5 lat w tym czasie. I w tym samym roku po zdaniu egzaminy wstąpiłem na Politechnikę Warszawską. Zacząłem studia na Wydziale Elektrycznym w Warszawie. W 1968 roku po wydarzeniach marcowych, które ja osobiście przeżyłem, bo byłem akurat w tym czasie w Warszawie na drugim roku, mama, ja i mój brat zdecydowaliśmy wyjechać z Polski i dołączyć się z moją siostrą, która już była w Montrealu i była tutaj przez rok, też ona wyjechała z Polski w 1967. Opuściliśmy Polskę 21 listopada 1968 roku. Oczywiście bez polskiego paszportu. Mieliśmy tylko dokument podróży. Pojechaliśmy do Wiednia. Tam oczywiście odebraliśmy nasze papiery, które mieliśmy w Warszawie, ale nie mogliśmy tego odebrać w Warszawie. No i 18 grudnia, 3 tygodnie później, wyjechaliśmy, wylądowaliśmy w Montrealu, Quebec i w dalszym ciągu mieszkam tutaj. Kiedy przyjechaliśmy do Montrealu, nie znałem angielskiego ani francuskiego. W mojej pierwszej pracy, którą dostałem w styczniu 1969 roku, mówiłem jidysz. Oczywiście, kiedy byliśmy w Polsce, mama i tata mówili po żydowsku między sobą, a myśmy zawsze odpowiadali po polsku. Ten język jidysz dobrze się udał się za coś. Że w 1969, tak jak mówiłem, zacząłem pracować. Moja pierwsza praca polegała pracowałem w supermarkecie, pakowałem pudła z jedzeniem. W tym czasie, w 1969, $1.35 to była minimalna płaca. No i byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem trochę zarobić i musiałem siedzieć kogoś innego na głowie, kogoś innego. W 1969, jesienią 1969 złożyłem podanie i przyjęli mnie na angielski uniwersytet tutaj w Montrealu. No i kontynuowałem swoje studia tak jako aside, jak to się mówi po angielsku. Mój pierwszy egzamin, przesilenie,
nie zdałem, bo nie rozumiałem, jak były pytania. Mój angielski jest troszkę lepszy teraz, ale w tym czasie nie był. Skończyłem uniwersytet w 1973 i rozważałem kontynuację nauki, bo otrzymałem stypendium na studia magisterskie w Uniwersytecie w Ottawie, ale zdecydowałem się rozpocząć pracę, aby pomóc mojemu bratu, który był jedynym, utrzymywał naszą rodzinę sam. Moją pierwszą stałą pracę po studiach była w firmie, której pracowałem jako student podczas studiów. I ponieważ ta główna siedziba tej firmy była w Niemczech, zostałem wybrany na wyjazd do Niemiec, żeby spędzić tam 1 rok na studiowaniu ich metod, aby kanadyjski oddział firmy otwierał w Montrealu Centrum Badawczo-Rozwojowe i ja byłem jednym z tych inżynierów, którzy mieli pracować w tej firmie, w tym oddziale. Kiedy byłem w Niemczech, spędziłem, jak mówiłem, ponad rok, udając, że mówię po niemiecku, bo w rzeczywistości mówiłem jidysz. W Polonii ten lokalny dialekt jest bardzo podobny do jidysz. Tam po powrocie do Kanady ożeniłem się w 1977 roku z dziewczyną, którą poznałem na randce na ciemno, jak to się mówi. Ja nie wiem, czy to jest polskie. Tak sprawdzę. Dobrze, tak. I ta randka była zaaranżowana przez mojego najlepszego przyjaciela, z którym studiowałem i który później został moim partnerem na biznes partner. Moja żona urodziła się w Rumunii, przyjechała do Montrealu, kiedy miała 10 lat. I w kwietniu 1981 roku urodziło się moje pierwsze dziecko, Audrey. W tym samym roku dołączyłem się do mojego przyjaciela, o którym mówiłem przedtem, i założyliśmy własną firmę, którą w dziedzinie doradztwa inżynierii. I specjalność nasza to była, jest automatyka przemysłowa. Nasza firma rozrosła się i obecnie zatrudnia 40 pracowników. Klienci naszej firmy pochodzą z 2 wyraźnie różnych obszarów, żywności i napojów, jak też petrochemii. Mój syn Joshua urodził się w lipcu 1986 roku. Żona, o której mówiłem przedtem, pracowała w bibliotece, w dziecięcym oddziale. Córka studiowała architekturę, skończyła architekturę, syn mikrobiologię w tym samym uniwersytecie, w którym ja chodziłem. Moja siostra i brat zmarli, Anka w 2008 roku i Borys w 2018. Monika i ja teraz jesteśmy na emeryturze. Mieszkamy w kondominium w centrum Montrealu. Aby być zajętym, zasiadam w zarządzie kondominium. Mamy nadzieję, że wkrótce znów zaczniemy podróżować i może nawet do Białegostoku. Akurat byłem w Polsce ostatnim razem w 1997 na 30. rocznicę graduacji z technikum elektrycznego. No to na razie to wszystko dla mnie. Jeżeli są jakieś pytania, byłbym bardzo... Dzień dobry, panie Leonie. Może przegapiłem, czy mówił pan, skąd pochodzą rodzice z Białorusi?
Z jakiego... Mój, mój ojciec urodził się w Rakowie, to jest koło niedaleko Mińska, a mama urodziła się w Morgonie, a mieszkała w Mińsku. Pan wspomniał o ulicy Mińskiej. Czy pan mieszkał na ulicy Mińskiej? Ja pana rozpoznaję. To jest pan Kolka, tak? No to się cieszę. Bo ja właśnie też tam na ulicy Mińskiej mieszkałem. Czy pamiętasz mnie? Ale ja pana nie przypominam, może pan bliżej. Tak, myśmy się razem bawili przecież. Że bawiliście się razem. To on pana, ja on wtedy nie miał brody. Ja pamiętam Czy pan był synem... pana. Nie, ja może inaczej. Czy pan miał na imię Lejbek? Nie. Tak, Tak, no to ja panu już teraz przypominam. Myśmy tam mieszkali na górce, na górze, tak. na górce po prawej stronie, a po lewej stronie był ten zakład. Oczywiście, był No ten. to ja serdecznie pana witam i cieszę się, że jeszcze żyjemy. No widzimy. A pan przecież miał brata. Że pan miał brata, tak? Tak, ja miałem brata. Waśka. Mój ojciec tam gołębie hodował, pamięta pan? Ojciec miał gołębie, ja pamiętam. No To było akurat na podwórku. dobrze, a jeszcze teraz pytam, czy pan przypomina słynnego białostockiego Żyda, miał nazwisko Bartnowski, na jego nazywali Kury, on tam Tak. handlował dolarami, złotem. Pamięta pan jego? Ja pamiętam pana Bartnowskiego bardzo dobrze. On miał syna, z którym też się bawiłem. Janek miał na Tak, Janek wyjechał do Izraela, a rodzina została, Bartnowski. Miał nazwisko Tak. Bartnowski, Janek. Ja jeszcze niedawno rozmawiałem z jego siostrą, z jego siostrą. A Mirka. Tak, Mirka. No. Jeszcze niedawno z nią rozmawiałem. Także No, jeszcze raz, no, to nie będę za dużo czasu. Ale pan Ale no, cieszę się, że jeszcze ktoś tam jest w tej miejscu. to ile lat to już było? 60. Jacek jest... Ile lat było, odkąd się widzieliście? Ile lat? 60 lat. Odkąd się widzieliście ostatni raz? Ile lat? Oj, to jest bardzo dużo. 60, więcej. 68, 64, gdzieś tak. Także no. Ale ja się cieszę, że poznałem. Już powiem na ciebie, Miło też. a nie wypada mówić pan. Kiedy byliśmy na ty, to i bądźmy nadal na ty, prawda? No ja tak myślę. To jak cię nazywać? Kolka? Tak, to taki był pseudonim, tak. Bo No właśnie mnie nazywano tak, Toka? Kolka. A Kolka? Kolka. Tak, to takie były w dziecinnie takie przyzwiska, takie pseudonimy. Ja pod tym imieniem właśnie byłem znany. Także ja no cieszę się, jestem zadowolony z naszego spotkania. Dziękuję. Pytanie do was, jak to się stało, że tak dobrze zachowaliście język polski, że tak dobrze mówicie po polsku? No to ja za to muszę dziękować, bo ja w dalszym ciągu łapię się, że nie mogę znaleźć słów i staram się przetłumaczyć z angielskiego albo francuskiego, albo jaki innych język, którym dochodzi. Także w tej chwili ja mam nadzieję, że po jakimś czasie będę mógł mówić trochę lepiej, ale dziękuję. Ja rozumiem, Leon, że ty w domu po polsku nie masz z kim rozmawiać. Ale ja mam z kim mówić. Tak. To jest jego... Ja mówię z moją siostrzenicą. Ja rozmawiam nadal z moją siostrzenicą. Moja siostra już umarła dawno, ale my jak się spotykamy, mówimy tylko po polsku. Albo czasami przychodzimy na hebrajski, ale przeważnie staramy się mówić po polsku, żeby pamiętać ten język. Jednak to jest nasz język, w którym się urodziłam. Nawet, że rodzice mówili też idysz po żydowsku do nas, a myśmy odpowiadali po polsku. Tak jak u Ulonka na przykład.
to samo było. Ale ja się w Izraelu właściwie nauczyłam mówić jidysz. To ciekawe. To jest. O. Tutaj pan Kolka, tak? Kolka przyniósł taki, nie wiem czy będziecie widzieć. Nie, chyba Tak. nie, będzie gorzej, wiesz? Nie. Ja widzę. Tak. No ja widzę te zdjęcia i mam te zdjęcia. To ja jestem ten na prawo, tutaj z tej takiej sukieneczce. A, jest, Pewnie było po mojej siostrze, bo myśmy to Tam jest- jednego jest- na drugie. Tam jest Zosia, córka którego ja stoję i z nami jest ta pani z Powstania Warszawskiego, Jeronka, co mieszkała na Mińskiej, w tym baraku na dole, z nami. I właśnie my byliśmy w tym czasie na zwierzyńcu z nią i ktoś tam zrobił te zdjęcie. Także jak jest możliwość techniczna, to ja bym z chęcią, bo ja te zdjęcie mam nawet w domu. Ja bym je ci przesłał na pamiątkę, jak były wspaniałym chłopcem.